Marek? Co to znaczy? Kim ona jest? Cześć, Iza. No właśnie miałem ci powiedzieć. Dziś w odcinku klientka znajduje w lombardzie pamiątkę po dawnym znajomym. Co się stało? Widzi pan ten napis? Mon chéri. To po francusku. Znaczy kochanie. Takie pióro podarowałam przed laty bliskiemu mojemu sercu mężczyźnie. To znaczy, że wrócił. Policjanci przesłuchują Ryżego w sprawie zniknięcia Patrycji. Z psami nie gadam. Nawet o swojej ukochanej panience? Wyjdę stąd, to jeszcze ze mną zatańczy. Wiem, że ona mnie tu wieba. I co, teraz się mścisz? Żona pozbywa się cennej kolekcji modeli swojego niewiernego męża. Mój mąż mnie zostawił z synem i tyle nam po nim zostało. To nie lepiej to zostawić dziecku. No na pewno syn będzie miał z tego więcej pociechy niż pani pieniędzy. Jemu jest potrzebny ojciec. Samochodziki go nie zastąpią. Jak mogłeś mi to zrobić? Po tylu latach. Daj spokój, nagle zaczęło ci zależeć? Jesteś moim mężem. Boże, jak mogłam być tak ślepa? To małżeństwo i tak jest od lat martwe. W takim razie wynoś się. Ty mnie wyrzucasz? Sam odchodzę, już więcej tutaj nie wrócę. Gdybym was nie spotkała, to ile byś mnie jeszcze oszukiwał? Czekałem na odpowiedni moment. Odpowiedni Chciałem moment. jakoś kulturalnie. Kulturalnie? Ty chyba jesteś nienormalny! I widzisz, i z tobą tak jest. Inaczej się nie da. Nie możesz mnie tak zostawić. Przecież mamy dziecko. To jest jedyne, co nas łączy. Syn potrzebuje ojca. Ale przecież nic się nie zmienia. Patryk jest twoim synem. Akurat. Po 15 latach zamieniasz mnie na nowszy model i jego też się pozbędziesz. Oszalałaś? On jest moim synem i będę go kochał. To ciebie przestałem kochać. Dawno temu. Nigdy się ze mną nie liczyłeś. Iza. Przecież wiesz, że nam nie wyszło. Daj spokój, opuść. Wynoś się. Nie mogę na ciebie patrzeć. Won! Jak pan myśli, które lepsze? Stary, ale te wiertła są identyczne. Cicho bądź, nie znasz się. No tam się nie zna. No to jak, które brać? Kolega ma rację, to są dwa takie same zestawy w tej samej cenie. No ale tutaj widzę, że te są trochę przytępione. Wziąłbym, ale gdybyście zeszli trochę z ceny. Nie bądź sknera, tylko bierz. No co, przecież nie będę przepłacał. No to jest dobra No to jak? cena. Proszę pana, tutaj nic nie jest przytępione. No w sklepie zapłaciłby pan 2 razy tyle. No nie wiem, będę musiał pomyśleć. Cześć, Sepciu. Przyjechałeś do taty? Weź ode mnie te siatki. Po co tyle tego? No przy dziecku właśnie tyle trzeba. Chodź, pomożesz mi, trzeba go przebrać. Oczywiście. Wy mężczyźni. Zacząłem mieć fajne życie, do którego już się przyzwyczajałem i wszystko diabli wzięli. A syn mi tylko o tym przypomniał. No, ale akurat nie on był tutaj winny. Teraz coś przekąsimy, tak? Coś przekąsimy. Piłaś nowe mleko? No tak, bo tamtego w ogóle nie chciał jeść, prawda? Nie No bo chciał. lubi naturalny pokarm. Adek, no ale go nie ma. Może to mu bardziej zasmakuje. Tak, Żabko? Mamo, nakarmisz go? Ja muszę iść do pracy. No pewnie. Babcia nakarmi. Adek? No. A Patrycja się nie pokazała? Nie, przepadła jak kamień w wodę. Jak można zostawić takie cudo? Moje śliczne. No wiesz, widocznie to dla niej nie był cud. Adek, nie mów tak. No przecież nie wiadomo, co się stało. Jak nie wiadomo, co się stało? Patrycja nawiała, a dziecko potrzebuje matki, no. No ale i ojca. No to przecież jestem, a to ona zostawiła mnie samego z dzieckiem. Przepraszam, Adek, możesz na chwilę? Ten facet niby się zdecydował, ale jeszcze raz potrzebuję twojej opinii. A twoja mu nie wystarczy albo jego kolegi?
No widać, ty zrobiłeś na nim wrażenie eksperta. Chwili spokojnie. Mamo, przypilnujesz na chwilę? No Syn, na chwilę? pewnie. Nakarmimy się, chodź do babci. Chodź, będziemy jeść nowe mleko. Adek to dobry chłopak. Wiedziałam, że bardzo kochał swojego synka. No ale znałam jego żywiołowy charakter i bałam się, że szybko zmęczy go ta cała sytuacja i że będzie uciekał od dziecka. Mamo, co się stało? Twój ojciec się wyprowadził, Ale dlaczego? bo nas już nie kocha. Kocha, sam mi powiedział. Kłamie, przez tyle lat mnie oszukiwał. Nieprawda, on wróci. Synku, ojciec nie wróci. Znalazł sobie nowe, lepsze życie. Nie, ja to wszystko naprawię. Kochany, ale tu już nic nie da się zrobić. Ojciec nas nie chce, rozumiesz? Nie chce. Ja z nim jeszcze porozmawiam. Patryk, zostaliśmy sami. Musimy być dzielni. Ale ja nie chcę. Mój malutki, tak? Najadłeś się? Najadłeś się? Teraz będziesz... No, o, popatrz, ile zjadł. Smakowało mu. Teraz na pewno ci zaśnie. Trzymaj. Ale mówiłaś, że z nim zostaniesz. No ale przecież mówiłam ci, że idę dzisiaj do lekarza. Nie będę dziecka po przychodniach ciągać. To tylko godzinka, Adek. Na pewno ci zaśnie, zobaczysz. No tak, zapomniałem. Ale dzisiaj ruch jak na dworcu. No poradzisz sobie, na pewno ci zaśnie. Oj, tok. A tata nie może przyjechać? Tata pojechał kupować jakąś ziemię. To co, on się na starata będzie w rolnika bawił? No coś ty, to jakaś inwestycja. O, widzisz, malutki? Jak masz zostać rolnikiem, to tatuś musi iść zarabiać na twój pierwszy kombajn. Daj spokój. Dobra, na razie. Dzięki, mamo, pa. Do widzenia. Do widzenia. O, zostałeś nam pomóc? Babcia niedługo wróci, a ja muszę się niej chwilę zająć. O, bez Patrycji ciężko, co? Na masakra. A wiadomo, co z nią? No nie, ale dzisiaj przysłuchują Ryżego w tej sprawie. No ale co on może wiedzieć? Przecież siedzi. Zobaczymy, może wszystko. Jeśli Patrycja sama nie nawiała, to musiała być sprawka Ryżego. Co z tego, że siedział? Przecież mógł pokierować całym porwaniem zza krat. Jeśli chciał się zemścić, to udało mu się, ale nie daruję mu tego. Maciek, zajmiesz się panią? Jasne. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi się podoba ta zmiana, bo za moich czasów to mężczyzna nie tykał dziecka. W czym mogę pani pomóc? Proszę pana, szukam drobiazgu dla mojej przyjaciółki na prezent imieninowy. Mamy tutaj wiele atrakcyjnych biberotów. Myślałam o Wiecznym Piórze. Na emeryturze zaczęła pisać wiersze. A, to świetny pomysł. Myślę, że mamy coś w sam raz dla poetki. Zaraz. Jest. Proszę. Nie, to niemożliwe. Co się stało? No jakby znajome. Widzi pan ten napis? Chyba Mon chéri. To po francusku. Znaczy kochanie. Wie pan co? Dokładnie takie pióro podarowałam przed laty bliskiemu mojemu sercu mężczyźnie przed wyjazdem za granicę. A on zostawił je w Lombardzie kiepsko. To znaczy, że wrócił. Starszy, szykowny mężczyzna. Tak, kojarzę. Taki rozmowny pan. Tak, to on. Staszek. Poznaliśmy się na kółku brydżowym. Błagam. Na pewno ma pan jakiś kontakt. Zostawił adres. Przykro mi, ale nie możemy podawać danych naszych klientów. Błagam pana. Bardzo mi zależy. To było przed laty, ale jeżeli wrócił, zależy mi, żeby się z nim spotkać. No dobrze, to może niech pani zostawi swój numer telefonu. Pan Stanisław często tu bywa
chętnie przekażę. Proszę. Może? Jasne. Dziękuję. I bardzo proszę, powiedzcie, że dama Pik czeka na telefon. Dama Pik. Dokładnie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję. Dama Pik? To musiały być ekscytujące rozgrywki brydżowe. No jak widać, miłość może dopaść człowieka w każdym wieku. Ciu. Chyba zasnął. No nie. Nie no, zostań. Ja podobno mam dobrą rękę do dzieci, spróbuję. Chce ci się? No pewnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy pan będzie zainteresowany. Mam do sprzedania taką nietypową kolekcję. Proszę pokazać. O! Zabawki. Modele kolekcjonerskie. Bardzo przepraszam, ale... no za to pani kokosów nie dostanie. No, ale mam tego więcej. Ale to nie chodzi o ilość. Proszę pana, mój mąż zbierał to latami i nikomu nie pozwalał dotykać. To na pewno jest wiele warte. Aha, czyli to nie należy do pani? Należy. Mój mąż mnie zostawił z synem i tyle nam po nim zostało. Zabaweczki. To nie lepiej to zostawić dziecku. No na pewno syn będzie miał z tego więcej pociechy niż pani pieniędzy. Muszę to sprzedać. Teraz cały dom na mojej głowie, z jednej pensji nas nie utrzymam. O lepszej pracy nie ma co marzyć. Wszędzie teraz potrzebują młodych z doświadczeniem. A dziecku nie żal zabawek? Jemu jest potrzebny ojciec. Samochodziki go nie zastąpią. Co to za facet, co się bawi zabawkami? Żenada. Jeszcze zostawił kobietę z dzieckiem bez pieniędzy. Zwykły gnojek. Usnął. No, to świetnie. Ale ekstra, świetna kolekcja. Co, bawiłbyś się? No. Mój mąż nie pozwalał tego dotykać. Nawet synowi. Zabawki do patrzenia to jak lizanie cukierka przez papierek. Nie no, bez przesady. Kolekcjonerstwo to fajna sprawa. Sam kiedyś zbierałem Tamagotchi. Co? Nie kojarzysz? Takie elektroniczne zwierzaki. Miałem ich chyba z 50. Szał był na to. A ja tam nic nigdy nie kolekcjonowałem. Nie, a dziewczyny? Możemy się zająć interesami? Więc tak, mogę pani zaproponować za to wszystko 900 zł. Możemy od razu podpisać umowę kupna-sprzedaży. Liczyłam na więcej. No to musi pani w takim razie poczekać na jakiegoś kolekcjonera, który będzie chciał za te samochodziki zapłacić więcej, no. Trudno, nie mam czasu. No dobrze, to zapraszam panią do podpisania umowy. I poproszę dowód osobisty. Jasne. Cześć, mamusiu, jesteś? Cześć. Co, Sebastian tak się dokuczał? Nie, no wszystko fajnie, tylko przecież no nie mogę pracować przy nim. Komisarz Dariusz Wijas i starszy aspirant Marcin Dolny przyjechali do aresztu, by przesłuchać przebywającego w nim Ryżego w sprawie zniknięcia Patrycji. Co tam, dziewczynki? Stęskniłyście się za mną? Widzę, że humor ci dopisuje. Żarcie też dobre? Jak widać, nie narzekam. Przyjdź pod celę, to zobaczysz. Obawiam się, że nic by dla ciebie nie zostało. Chyba że na dietę przechodzisz. Dobra, koniec tych uprzejmości. Siadaj. Siadaj, mamy kilka pytań. Z psami nie gadam. Nawet o swojej ukochanej panience, którą ci Adek poderwał? Nikogo mi nie poderwał. Sam mu ją podstawiłem. Dziwne. Nam mówiła coś innego. No, podobno się w niej zabujałeś. Chciałaby. No nie wiem, podobno woli Adka. Ej, w dupie mam kogo woli. Wyjdę stąd, to jeszcze ze mną zatańczy. Wiem, że ona mnie tu wieba. I co, teraz się mścisz? Teraz? Niby jak? Hello, jestem tutaj. No ale chyba masz jeszcze jakichś ziomków na wolce. Czy wszyscy cię już w dupę kopnęli? O co wam chodzi? O to, że Patrycja zniknęła. I tylko tobie jest to na rękę. Nawiała Adusiowi? Z dzieckiem czy bez? I co cię nagle obchodzi dziecko największego wroga? To nie jest żaden największy wróg. To jest zwykły śmieć. A dziecko? Może jego?
A może nie? No skąd wiesz? Takie chodzą słuchy. A co słyszałeś o Patrycji? O nie, nic. To się dowiedz. To wy jesteście psy, więc łapcie trop. Straż! Co tu robisz? Klucze. Tam są. Zresztą Patryk mnie wpuścił. Nie masz prawa tu być. Przyszedłem tylko po resztę swoich rzeczy. Tato, nie ma, nie mogę znaleźć. Gdzie jest moja kolekcja? Więc o to ci chodzi. Nie wygłupiaj się. Gdzie są moje samochody? Co z nimi zrobiłaś? To samo, co ty z naszą rodziną. Pozbyłam się. Wyrzuciłaś? Nie kłóćcie się! Czy ty wiesz, ile to było warte? No wyobraź sobie, że wiem. Bezwartościowe śmieci. Głupie zabaweczki podstarzałego Lovelasa. Ty chyba oszalałaś. Gdzie są moje samochody? Zostaw. Mów, gdzie są moje... Zostaw mamę! Mów, gdzie są... Mów, gdzie są moje samochody? Gdzie one są? Zostaw mamę! A, szanowanko, jak pan popuszki, to nie ma. Żona mi coś wyrzuciła. Panie, one takie są. Ja miałem ulubioną taką koszulkę, wie pan? To ona stwierdziła, że to szmata i też mi wypieprzy. A panu co wypierniczyła? Kolekcję miniaturowych modeli samochodów. Widział pan? Nie no, takie coś to nie. A drogie to było? Drogie. Panie, no jak było drogie, to pewnie sprzedała. Chyba głupia nie jest. Na złość mi zrobiła. Na złość. U nich to możliwe, proszę pana. U nich złość to jest jeszcze gorsza od chytrości. Tak. Kłaniam się. Kłaniam się. Chłopie, co ty robisz? Bawisz się samochodzikami? Stary, odkryłem, że każdy z nich ma tutaj taką małą sygnaturkę. O. No i? No i wygląda na to, że te modele są warte znacznie więcej niż za nie daliśmy. O. Serio? Sprawdzałem na forum dla kolekcjonerów i ta seria, którą mamy, jest bardzo rzadka. No dobra, to mów. Ile, no? Nie wiem, ale chyba dużo. Kilka tysięcy albo więcej. No, to widzisz, jaki deal zrobiliśmy? Płacało się. No, ale Adek, tak nie można. Ona naprawdę potrzebuje tych pieniędzy. Maciuś, biznes is biznes. Jeden traci, a drugi się bogaci, tak? No, dla mnie to jest oszustwo. Słuchaj, no to zmień zawód. No dobra, po co się będziemy kłócić i tak nie ma pewności, czy to ta seria. Dobra, to ja zadzwonię do Kawyckiego, on nam to wszystko wyceni. Dobra. Maciek to jest niezły naiwniak. Nie było oszustwa. Kobieta chciała sprzedać, zaproponowałem cenę, zgodziła się. Interes był czysty. No dobrze, dobrze, panie Kawecki, no ale wie pan, no czas to pieniądz. Dobrze. Witamy, witamy. Uszanowanie panom. Co pan do nas przyniósł? A to Ale cacko. Odwiedziła nas rano pewna dama i rozpoznała pióro, które zostawił pan u nas w zeszłym tygodniu. naprawdę? Dama Pik prosi o kontakt. Ach, tak. To stary dzień. No, chyba nie dla niej. Zostawiła numer telefonu. O, była bardzo miła. One są wszystkie miłe. No co ja zrobię, że kobiety mają do mnie słabość? No wie pan co, no. Trzeba się cieszyć i korzystać. Otóż to. A za ten zegarek ile panowie proponują? No, 200 zł mogę zaproponować. Znakomicie. Jutro zresztą przyjdę znowu. Albo raczej nie, pojutrze. I co, kolejne pamiątki? O, mam jeszcze kilka.
Ale wie pan, nie warto żyć przeszłością. W moim wieku trzeba patrzeć, co będzie jutro. Pan to ma zdrowie. O, i kondycję. Poranna gimnastyka i kąpiel w zimnej wodzie. Polecam. Całe życie dbam o siebie i teraz mam efekty. No. Kiedyś chciałem być właśnie taki sam jak ten facet na starość. No i w sumie jeszcze była szansa, bo po Patrycji nie zamierzałem się z nikim wiązać na stałe. Może ci pomóc, mamo? Dziękuję, synku, nie trzeba. Mamo, a gdzie tata teraz mieszka? A dlaczego to cię interesuje? Chciałbym wiedzieć. Dziecko, nie mam pojęcia. Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Pogodzicie się kiedyś? Ale my się nie pokłóciliśmy, To czemu tata z nami nie mieszka? bo się na nas wypiął. Znudziło mu się, znalazł w sobie nową panią i ma teraz nową rodzinę. My go już nic nie obchodzimy. Następnego dnia po awanturze z żoną Marek postanowił porozmawiać z synem. Czekał przed blokiem, aż Patryk wróci ze szkoły. Cześć, synu. Co ty tu robisz? Przyszedłem zobaczyć, jak sobie radzicie. Trochę ciężko, mama ciągle jest zła. Powiedziała, że już do nas nie wrócisz. To prawda? To prawda. Rozstajemy się. Ale dlaczego? Prawda jest taka, że nigdy z mamą nie byliśmy szczęśliwi. A ze mną? Z tobą to co innego. Ty jesteś moim synem. Ciebie kocham najbardziej na świecie. Ale mamy już nie. Poznałem inną kobietę, zakochałem się. Może kiedyś to zrozumiesz. Pamiętaj, że jesteś moim synem i jesteś dla mnie najważniejszy. Rozstajemy się z mamą, ale ja zawsze będę twoim ojcem. Zawsze znajdę dla ciebie czas. Rozumiesz? Rozumiem. Umowa stoi? Słuchaj, jeszcze jedna sprawa, taka tajemnica między nami chłopakami. Okej? No. Czy może mama mówiła ci, co zrobiła z moją kolekcją samochodów? No, panowie, trafił wam się prawdziwy rarytas. Widzisz? Wiedziałem, że mam rację. To super, no to na ile pan to wycenia? To jest specyficzny towar. To jest krótka seria i na dodatek kompletna. Bardzo rzadko spotykana. Właściciel fabryki produkującej te zabawki przekazał swój interes synowi. Ale ten się przebranżowił i nie chciał już więcej produkować. Dlatego tych modeli jest tak mało. Czyli w naszym języku to znaczy kupę kasy dla nas. I tak, i nie. A co jest nie tak z tymi modelami? Są w idealnym stanie, bez rys? To nie o to chodzi. Pojedyncze modele z tej serii można nawet czasami znaleźć i to za niezłe pieniądze. Ale kolekcja najcenniejsza jest w całości. I wy właśnie macie pełną serię. To jeżeli to są takie unikaty, no to jakiś klient na pewno się znajdzie. Rynek kolekcjonerów jest bardzo mały. I trudno będzie znaleźć kogoś, kto by chciał tak od razu wyłożyć 10 000. Aż tyle? To jest tyle warte? No to da się sprzedać, czy nie? Mogę wam pomóc znaleźć kupca. Umówimy się, powiedzmy, na jakieś 20% od sprzedaży. I prędzej czy później kogoś wam znajdę. Dobra, pomyślimy. A ja się cieszyłem. Taka piękna kolekcja powinna trafić do kogoś, kto naprawdę ją doceni. Poza tym sprawa tej kobiety, która nam ją sprzedała, nie dawała mi spokoju. Patryk chciał pomóc tacie i pod nieobecność mamy przeszukiwał mieszkanie. Miał nadzieję natrafić na jakiś ślad kolekcji samochodów.
No, piękna kolekcja. Sam bym sobie kupił, gdybym miał taką kasę. No, to byś się niczego w życiu nie dorobił. No co, fajnie by było, jakby ktoś to wziął w całości. Fajnie to by było, jakby ktoś to w ogóle wziął. No, jak Kawecki ma rację, to w całości raczej nie pójdzie. Stary, to co mówi Kawecki, to lepiej dziel przez pół, okej? Dlaczego? Fachowiec. A od razu poznał się na tych autkach. Stary tak gada niby, że to jest trudny rynek, a tak naprawdę chce, żebyśmy zeszli z sceny, bo sam chce łyknąć ten cały zestaw. Dlaczego ty zawsze wszystkich podejrzewasz o najgorsze? Bo sam bym tak zrobił. A, że taka strategiczna zagrywka. Słuchaj, w interesach nie ma miejsca na sentymenty. Nie, no ale fajnie to wygląda, nie? Mogłoby to trochę postać. Nie, na pewno nie będziemy czekać. Sprzedajemy wszystko jak leci. Nie będziemy czekać na żadnych kolekcjonerów. No ale przecież Kawecki mówił, że lepiej to sprzedać jednemu klientowi. Słuchaj, pieniądz musi być w ruchu, a jak Kawecki tak bardzo chce ten zestaw, to niech się śpieszy. Ten Maciek niby dorosły facet, a naiwny jak dziecko. Wszystko mu trzeba tłumaczyć, jak krowie na rowie. Dobry. Dzień dobry. Jest Adek? Na magazynie. Adek! No cześć. Co, przesłuchaliście Ryżego? Byliśmy wczoraj w areszcie. No i co, wyciągnęliście coś z niego? Idzie w zaparte, mówi, że nic nie wie. No bzdura, kto ma wiedzieć jak nie. Nie no, rzeczywiście był zdziwiony faktem zniknięcia Patrycji. Tak, ściemnia. Nie jest aż tak dobrym aktorem. Wydawało się, że zależy mu na niej. Chyba jak na niewolnicy. Tak czy inaczej, wkurzył się jej zniknięciem. Jasne. Nie chce mi się wierzyć, że on nie ma z tym nic wspólnego. Nie ma na to żadnych dowodów. No, według mnie, no nie on ją porwał. Tak? A kto? Sama się porwała? Może po prostu wyjechała. Nie chce mi się w to wierzyć. Dobra, zauważyłeś coś dziwnego przed jej zniknięciem? Nie, no co niby? Kontaktowała się z kimś? No nie wiem, no cały czas siedziałem w robocie, a ona w domu z dzieckiem, no. A wcześniej, przed polodem? Nie wiem, ciężko stwierdzić. Dobra, to na ten moment wygląda na to, że Patrycja sama dała nogę. O, nawet dwie. Wcześniej od razu bym w to uwierzył, ale przecież widziałem ją z dzieckiem. Jak się nim zajmowała. Wiem, co było między nami. No, nie mogłem uwierzyć, że mogłaby to wszystko po prostu rzucić. Stary, co jest? Gówno jest, wiesz? Jedno wielkie gówno. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. O, są! No co, już się rozniosło po okolicy, że mamy takie czadowe samochody? Fajne, nie? To są samochody mojego taty. No już teraz nasze, kolego. Wiem, mama sprzedała je do Lombardu, ale ja chciałbym odkupić. A masz tyle pieniążków? Na połowę zestawu. 500 zł mam. To zdaje się, że kupisz za to jeden samochód, wiesz? Co? Dlaczego one tyle kosztują? Bo takie ustaliliśmy ceny. Na umowie jest 900 zł za wszystkie samochody. Ale młody, tak działa Lombard. Coś kupujemy taniej, a sprzedajemy drożej. Weź się. Co weź się, no? Halo? Tato, znalazłem twoje samochody. Naprawdę? Gdzie? Mama sprzedała je do Lombardu. Biedny chłopak. Jak na niego patrzyłem, to wydawało mi się, że robimy świństwo. No a do Adka nic nie docierało. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy pani w czymś pomóc? Szukam, jakby to powiedzieć, Niech pani mówi. Na pewno coś znajdziemy, mamy duży asortyment. szukam pewnego mężczyzny. To jestem do pani usług. Bardzo to miłe, ale szukam Stanisława. Podobno wrócił do miasta i często tu bywa. Zostawił może jakiś adres? Pan Stanisław, znamy. Maciek, ochrona danych. No co, powiedziałem tylko, że się znamy. Przepraszam bardzo, kolega nie zna przepisów. Bardzo mi na tym zależy. Wie pan, poznaliśmy się wiele lat temu w kółku brydżowym. Połączyło nas uczucie. No ale później Stanisław musiał wyjechać. No ale teraz wrócił. Przepraszam, ale nie możemy udostępniać danych. To może niech pani przyjdzie jutro. Pan Stanisław obiecał, że wpadnie. Naprawdę? O której będzie? Tego nie wiem. Trzeba próbować. Bardzo panu dziękuję. Pozwolę sobie państwa jutro odwiedzić.
No ale gdybyśmy się rozminęli, to proszę powiedzieć, że dama Kier prosi o kontakt. Damakier. Tak, dama Kier. Dobrze, to przekażę, jak będę mógł. Dziękuję panu bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Damak. Maciek był jak ten przysłowiowy amerykański żołnierz. Najpierw strzelał, potem pytał. No i mielił ozorem na prawo i lewo, a powinien trzymać gębę na kłódkę i nie zdradzać niczego o naszych klientach. Beata w trakcie poobiedniego spaceru z wnukiem postanowiła odwiedzić syna w Lombardzie. Oj, no co, malutki? Mam nadzieję, że chociaż ty miałeś fajny dzień dziś. A co, coś się stało? Przesłuchiwali Ryżego. No i co? Powiedział coś o Patrycji? Nie no, zdziwił się, że zniknęła. Nic nie wiedział? No, zrobił bambuku policjantów, no. Przecież wiadomo, że miał... Cichutko... Przecież wiadomo, że miał z tym coś wspólnego, no. A oni mu uwierzyli. A tam widocznie mieli jakieś podstawy. Jakie podstawy mam? Przecież to Patrycja go wpakowała do pierdla. To przez jej zeznania on siedzi teraz, no. Przestań, nie krzycz tak. Oj. Sebastian się niepokoi, daj mi go. Przecież oni myślą, że ona uciekła, no. Tam bzdury. Przecież daj spokój, tak pięknie zajmowała się Sebastianem. I dla ciebie miała tyle ciepła. Nie płacz, żabko, nie płacz. No naprawdę, patrzyłam na was i wierzyłam, że to się wszystko uda. Nie, cichutko. Nie no, ty chyba nie myślisz, że policja ma rację. Już sam nie wiem, co mam myśleć. O, trudno było patrzeć na Adka. Zgrywał twardziela. No ale ja znam swoje dziecko. Wiedziałam, że bardzo przeżywał tę całą sytuację. Co, już idziecie? No, nakarmiłam go, zasnął. No to idziemy. Czekamy na ciebie w domu z kolacją, dobra? Dzięki, mamuś. Do widzenia. Do widzenia, cześć. Bardzo ci dziękuję. No tak, pięknie. Co to ma być? Ale o co panu chodzi? Przecież to jest moja kolekcja, żona nie miała prawa jej sprzedawać. Ale oczywiście, że miała. Macie wspólnotę majątkową. No jak można sprzedać taką kolekcję za 900 zł? Ale to nie jest pańska sprawa, tylko sprawa pomiędzy pana żoną a nami. Sytuacja jest legalna. No hiena, jak można było wykorzystać tak kobietę w potrzebie? A jak można było zostawić tą samą kobietę bez środków do życia z dzieckiem? Co? Moralista? Niech mnie pan nie poucza. Trzeba było się zastanowić, zanim rozpieprzył pan swoją rodzinę. Niech mnie pan nie poucza, to pan jest oszustem. Adek, daj spokój, to nie są twoje sprawy. Gdyby mama się nie wtrąciła, to bym typowi przyłożył. Od nas ta babka dostała przynajmniej 900 zł, a od niego nie dostałaby ani grosza. Rozstaliśmy się z żoną bardzo brzydko. Wiem, nie jestem bez winy, ale wciąż uważam, że nie powinna sprzedawać mojej kolekcji. Transakcja była legalna. Ale ja mam kupca. Płaci bardzo dobrą cenę. Zresztą te pieniądze i tak miały iść dla żony i mojego syna. Tak, akurat. No, po co ja się tłumaczę? Przecież to pan nas wyzyskuje. No, Adek, nie da rady czegoś z tym zrobić? Mamo, przecież wiesz, że jakbyśmy tak wszystkim pomagali, to byśmy dawno z torbami poszli, no. Oj, no wiesz, rodzice się rozwodzą, są dorośli, poradzą sobie, no. W tej sytuacji zawsze najbardziej cierpi dziecko. Mamo, możesz przestać mi wkręcać te łzawe historyjki? Bardzo cię proszę, co? Adek, zastanów się, mówię ci. Wiem, że mam rację. Dobra. Mówi pan, że ma pan kupca, tak? Tak, mój znajomy zawsze zazdrościł mi kolekcji, płaci dobrą cenę i od ręki. Dobra, to niech pan go przyprowadzi jutro do Lombardu, co? No ale po co? Doplnimy transakcję. No ale to chodzi o to, żebym ja odzyskał kolekcję i ją sprzedał, tak? No nie do końca, wie pan, bo to będzie na moich zasadach. Czyli jakich? Będę pośrednikiem za 10% prowizji. Pasuje panu? Chyba musi. Przez to zniknięcie Patrycji zrobiłem się za miękki. Trochę mnie gryzło sumienie z powodu tej babki, która sprzedała nam kolekcję, no ale
Nikt nikogo nie chciał oszukać. No, głupio wyszło. Ta kasa jej się po prostu należała. Kolejnego dnia Lombard odwiedziła jeszcze jedna starsza, elegancka kobieta. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jesteśmy zupełnie sami? No, tak jak widać. Czy mogę liczyć na pełną dyskrecję? No to zależy. Nie, no oczywiście. Doszły mi słuchy, że u państwa jest skrzynka kontaktowa. Ale jaka skrzynka? Do kontaktu ze Stanisławem. A, to pani też. Co też? No, chcę się skontaktować. Tak. Tu jest mój adres. Prosiłabym przekazanie panu Stanisławowi, że dama Karo czeka na odzew. Z największą przyjemnością. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Słyszałeś? Dama Karo. Ciekawe, czy skolekcjonował całą talię. No, ma gościu pranie. No. No, dziadek miał mistrzowski przerób. Wyglądało na to, że te babki czekały na niego latami, a ja jednej nie potrafiłem utrzymać przy sobie. Leokadia? A co ty tu robisz? Ja mam sprawę, a ty? Też mam sprawę. Idziesz do skrzynki. Jakiej skrzynki? Nie udawaj. Skrzynki kontaktowej Stanisława. Od 30 lat razem gramy w kartę i wiem, kiedy blefujesz. Próbuję się z nim skontaktować. Nie mówiłam ci, ale kiedyś nas coś mocno łączyło. Do Stanisława? Skąd wiesz? Niech zgadnę. Przed laty, kiedy graliśmy w brydża, miałeś z nim płomienny romans. Nazywał cię damą Karo. Wszystko się zgadza, tylko że nie byłam damą Kara, a damą Kier. A ja Pik. A to dupek żołędny. Nie ujdzie mu to tym razem płazem. Musi nam spojrzeć w oczy. Po kilku godzinach plan wściekłych brydżystek był gotowy. Postanowiły wcielić go w życie. Witaj, Staszku. Maria? Nawet nie wiesz, jak za tobą tęskniłem. A za mną? O, Janka. Nic już więcej nie mów. Więcej się już nie pozwolę tak oszukać. No nie mogę milczeć w obliczu takiego piękna. A co powiesz o mnie? Leokadio. A ty Strach ty z skąd? ciebie drani, wiesz? Drogie panie, jak miło was spotkać po tylu latach. A którą najmilej? Wszystkie razem i każdą z osobna, młodniejsze z wiekiem. Ty bajarzu. Skoro tak się złożyło, że jest nas czworo, to może brydżyka? Zagrajmy. Wygrana zaprasza Stanisława na kolację. No to do wyjścia, zapraszam, drogie panie, do wyjścia, proszę bardzo. Do widzenia. Ja myślałem, że one go rozszarpią, a tu zobacz, no. No mistrz, no. Po prostu mistrz. Pod koniec dnia do Lombardu przyszedł kolekcjoner zainteresowany zakupem całego zestawu modeli samochodów. Nie mogę wierzyć, że ta kolekcja będzie moja. No, sam bym kupił, jakbym miał jakieś oszczędności. No czyli co, dobijamy targu? No pewnie, czyli tak, 8 000, tak? No nie, 12. Nie, no to ja się muszę zastanowić. Ale na czym chce się pan zastanawiać? Przecież tyle czasu pan na to czekał. A ja z ceny nie zejdę. No co pan? No, więcej niż 10 nie dam. No stoi. No i wszystko świetnie się udało. Koleś dostał nawet więcej forsy niż chciał. A, no i do lombardowej kasy tysiak wskoczył. No co pan? Przecież się umawialiśmy. Nie po to straciłem dobry interes, żeby mi pan teraz czmychnął z forsą. Nie ufa mi pan? Oczywiście, że nie. Pojedziemy razem do pańskiej żony, wręczę jej osobiście pieniądze i będę miał pewność, że kasa trafiła w odpowiednie ręce. Wydawało się cwaniaczkowi, że może mnie zrobić w balona, ale nie ze mną takie numery. Musiałem dopilnować, żeby dziecko i jego matka dostali to, co im się należy.
Wróciłeś! Chodź, musimy pogadać. Co to jest? Weź to dla ciebie i dla mamy na dobry początek. To znaczy, że nie wracasz? Nie, synku. Przecież kolekcja się znalazła. Już możesz się pogodzić z mamą. Ale to nie tak działa, to nie chodzi o samochody. Pamiętaj, że zawsze będę cię kochał. Ale mamy już nie. Dlatego ty musisz ją kochać 2 razy bardziej. Nie chcę tych pieniędzy! Wszystko spieprz. Ale przestań się na co mu żalać, tylko leci go goń, no co ty robisz? No leć. Nawet mi się tego gościa żal zrobiło. Niezły sobie bajzel zrobił w życiu, a jeszcze większy dziecku. No ale musiał to wziąć na klatę. To jest obowiązek ojca. Patryk, daj mi szansę, ja naprawdę się staram. Sprzedałem kolekcję, żeby tobie i mamie było jakoś lepiej żyć, przynajmniej dopóki ja albo mama nie znajdziemy jakiejś lepszej pracy. Będę wam zawsze pomagał, daj mi szansę, ciągle jestem twoim tatą. A nie możesz przeprosić i po prostu wrócić? Przeprosić to i nawet muszę. I ciebie i mamę, ale wrócić nie mogę. Wiem, że sobie nie życzysz, ale musiałem. Wiem, słychać was na całej klatce. Dobrze, nie róbmy scen. Porozmawiamy w domu. Kiedy Patryk i jego rodzice wrócili do mieszkania, Adek przekazał im pieniądze pochodzące ze sprzedaży kolekcji samochodów. Mamuś, to dla ciebie. Tata przyniósł. Wiesz, że pieniądze niczego nie załatwiają. Wiem, ale to jest wszystko, co mogę na razie zrobić. No dobrze, ja już też zrobiłem wszystko, co mogłem, także poradzicie sobie sami. Do widzenia. Do widzenia. No i mamusia nas zostawiła. Zostaliśmy sami. W następnym odcinku treser zwierząt cyrkowych ma poważne problemy finansowe. Cyrków ze zwierzętami to coraz mniej. No i bardzo dobrze. O, może i dobrze. Ale proszę pani, ja nie mam z czego żyć. Olga ukrywa przed Mariuszem telefon od tajemniczego rozmówcy. Co, nie odbierasz znowu? Nie, wiesz, to z pracy. A jest już mega późno, więc chyba nie muszę, nie? Pracownicy Lombardu przyjmują niecodzienny zastaw. To co, wy myślicie, że ja bym się kumplował z pierwszym, lepszym szkieletem z plastiku? Skąd? Andrzejka, co? Może weźmiemy Gutka, co? Zaraz. Najpierw to ja chcę usłyszeć propozycję. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.